i przewodnie bym chciał tu użyć złoto na pewno, bo ja generalnie już się jaram tym projektem, ale mimo wszystko ja chciałbym, żeby tu lakierowanie robiło robotę. Jak widzicie, spora część motocykla wyleci. Teraz pytanie zasadnicze właśnie, co my tutaj robimy, jakim styl tutaj chcemy obrać na to? Siemanko, Siemanko. z tej Nikodem. Dzisiaj opowiem Wam, co będziemy robili z tym Fatboyem, który został stworzony na 30-lecie Fatboya w 2020 roku. Mamy bardzo fajną bazę, silnik, który został przerobiony już w Stanach Zjednoczonych. Motocykl przyjechał bezwypadkowy do nas. Wyjątkowo nie musimy dotykać silnika. Jak każdego Fatboya mieliśmy w chromach i tak dalej. Model na 30-lecie już wychodzi w czarnych zawieszeniach, w czarnym silniku. Kupę roboty nam odchodzi. Dodatkowo udało się kupić bazę ze stage'em 4, czyli 131 kubików. Mocno porobiony piec. Ta baza jest mega, jaramy się nią. Takiego projektu jeszcze nie robiliśmy. I pokrótce, Nikodem, co będziemy robić z motocyklem od tyłu tak naprawdę? Co tu chcemy zrobić? O tak. Brokat zrobił na Was fajne wrażenie, cieszymy się z tego, pójdziemy tu w podobnym kierunku. Z tyłu zakładamy monowahacz, także biedy nie będzie. Szerokie koło, bo 280 z tyłu. Do tego jakieś fajne modyfikacje wizualne do tego dojdą, ale to już może Michał coś powie. Tak, wkładamy błotniki te same, które użyliśmy już w poprzednim projekcie z brokatem. Tamto body nam generalnie pasuje, nikt chwilowo go u nas nie powtarza, więc będziemy go używać. W tamtym projekcie nie mieliśmy pneumatyki, tutaj pneumatyka wleci, więc musimy ten motocykl obniżyć, więc będzie ta pneumatyka dla wygody, dla wizualnej, powiedzmy, ogółu dostępny. Z przodu, jak już widzicie, wsadziliśmy koło, które już jest od tego projektu, tam z tyłu jest koło fabryczne, które już wyjęliśmy. Potrzebowaliśmy trochę wyprzedzić fakty, dlatego że mamy tak naprawdę błotnik ręcznie robiony z przodu pod ten rozmiar koła. Nie było dostępnego w gotowcu, żeby go kupić, więc koło już jest zamontowane. To już taki lekki przedsmak, co będziecie widzieć za chwilę z warsztatu. Co dalej, Nikodem? Z kierownicą oczywiście ta kierownica nie zostaje, tak? Kierownicę kładziemy grubą, jak w poprzednich projektach. Ta jest trochę za cienka, zbyt delikatna. Dużo osprzętu mamy już akcesoryjnego, zamontowanego. Jest założona rizoma i klamki i lustereczka, także fajne dodatki już są. Wydech tego TBR-a 2 w 1 zostaje i tak naprawdę wymieniając przód, tył, robimy oczywiście pług z przodu Killer Customa, który zamontujemy. Będzie pneumatyka, szeroki tył, czyli w sumie postawiliśmy pierwszy raz na 280 szerokości koła. Mieliśmy obawy, czy to wejdzie. Tak naprawdę jeszcze tego nie założyliśmy, więc te obawy jeszcze są, ale za chwilę przelecimy na warsztat i będziemy z tym działać. Smoke in the dark, you breathing slow. I've been outside waiting for you to let go. Smoke, yeah. A więc tak, motocykl mamy już na podnośniku. Tu mamy zestaw części, który będzie montowany. Wam za chwilę przebitki puścimy. Jak widzicie, wleciało około 21-calowe Lindala tarcza z złotymi elementami. I jeszcze się zastanawiam nad wymianą zacisku na Arlenesa prawdopodobnie. Zobaczymy, co mi się tam uda dostać pod tą tarczę. I teraz tak, wyrzucimy tył i po prostu zobaczymy, jak to wszystko po kolei będzie siadało, więc do roboty lecimy. Zacznijmy od demontażu błotnika, więc tak naprawdę powypinaj to, Niko. I ja zdejmę wydech, a Ty tak naprawdę byś się mógł wziąć za wyciąganie tylnego koła i za chwilę wyrzucimy wahacz, nie? Mógłbym. Mógłbyś, tak? Tak, mógłbym. Wydech trzeba wyjebać, nie? Ja wyjebię sobie wydech, wyciągaj, daj podnośnik pod ramę Okej. i, I tył podnieś, dobra. wyciągamy tył. I chuj, nie gadaj. Podniosę go za dupę, a wyjdziesz podnośnikiem za chwilę. No.
Dzisiaj to w ogóle mnie nazwą lalusiem, jak na białe są ubrane. Przy tych Harley'ach. Bo one takie brudne są od smaru. Widzisz, Karol, teraz już mi poszło lepiej niż ostatnio. To też będzie niepotrzebne? Nie no. Wydech tak naprawdę założymy z powrotem, ale musi wylecieć do montażu wahacza, więc chwilowo ląduje na poczekalni. Ty byś sobie wyrzucił wahacz, Tak, już za chwilę będę gotowy. odkryć amor Rozkręcam. i tą blachę, bo ta blacha nam też będzie przeszkadzała od razu. Tak, I jak będziemy mieli już wahacz wyrzucony, to od razu wsadzimy amortyzator do pneumatyki, nie? tak jest. Zaczynamy od zmian, tak naprawdę wymieniamy czarne podłogi seryjne, których już nie użyjemy, pewnie użyjemy je w którymś tam kolejnym projekcie. A użyjemy, jak już widzicie, wszystko w tym motocyklu padnie złotymi akcentami, tak, gdzie tarcza, idą podesty i wiele innych elementów, które będziemy montować. Generalnie będziemy odbijać tutaj, jak 30-lecie było czarno-złote, tak samo my zrobimy lakierowanie i wszystkie elementy będą miały takie jakieś tam drobne szczegóły pod to lakierowanie, które będzie z motocykla fabrycznego. Nie? No, pięknie. Ja generalnie już się jaram tym projektem. Mniej więcej wiem, co będziemy z niego robić, jak będzie wyglądać. Niko, chyba wiesz już, jak to będzie wyglądało? Złoty, a skromny, nie? Raczej nie do końca, ale coś w ten deseń. Będziemy próbowali wykorzystać ten czarny, żeby jednak nie przesadzić z tym złotymi elementami, ale generalnie sądzę, że Piotrek Guli ogarnie to w miarę, żeby to było ze smakiem. Jak widzicie, spora część motocykla wyleci. Jedną ze zmian w tym motocyklu, na pewno mocno widoczną po montażu wszystkiego, będzie pneumatyka, którą zamontujemy za chwilę w tym motocyklu przed zamontowaniem monowahacza. Mówimy to o tym teraz, bo tak naprawdę po złożeniu motocykla jest to element, którego już naprawdę jest niewidoczny, a tak naprawdę robi robotę, żeby cały motocykl na postoju ładnie się opuścił. Podczas jazdy dodaje komfortu, więc do dzieła. Pierwszy raz będziemy mieli tak, że motocykl pojedzie do lakiernika i będzie jezdny. Nie pojadą same elementy, tylko pojedzie cały motocykl i tam przegadamy projekt, więc jest to jakiś tam kolejny etap w naszej, powiedzmy, karierze, co nawet dla mnie jest ciekawe aktualnie, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. A w ogóle na zewnątrz wywal, bo on tu nam nie przeszkadza. w żaden Począłem sposób. tylko coś przestawić. Weź przewody, bo nie widzę. Coś mnie blokuje. Nie, już bym mógł wkładać, tylko sobie czekam specjalnie. Aha, kurwa jebne. Knock 3 times on the wall, you share. You're awake, I can hear you stare. Phone face up, I know what you reading. Name on the screen, I wrote that feeling black. Hoodie, cold hands, I know all your exits, all your plans. You say you moved on, you say you're gone, but I can taste it in your conversation. You gone, but you can't hide. Przechodzę do montażu przedniego błotnika, który jak widzicie jest ręcznie wykonany. Specjalnie pod to koło. No nie bardzo szło coś dostać z gotowców, więc posiłkowaliśmy się ręczną pracą. I've got my face inside. Lock the door, cut the light. I don't need a key, I need your night. I live in the walls. Generalnie tak, do naciągnięcia tego pasa potrzebujemy klucza, który dał producent. Trzeba odkręcić zacisk, śruby centrujące i dopiero najlepiej zrobić to bez felgi i wtedy ustawić naciągnięcie po prostu pasa. I w pierwszym motocyklu się naprawdę mega namęczyłem. Teraz już to w miarę poszło, więc zaczniemy za chwilę składanie koła, błotnika i tak dalej, więc lecimy. One step, then a slam. Back up, watch me, yeah. I came in clean, let the room and smoke. Go to my wrist, cold in my throat. You talk big talk, got to cut through. One eye from me and a whole block new. Steel toe tread on a weak little frame. I don't chase the seed, I just take my place. Hands in the air when I step in place. I don't raise my voice, I raise the stage. Ja nie ukrywam, że składanie na takich nowych elementach na motocyklu bezwypadkowym jest przyjemne. To jest kurwa, powiem Ci... Nie, ale w sensie składasz jakbyś klocki. Pach, pach, nie, wiesz. Cik tu ma siedzieć na oponce. Ta linia. No nie wciśniesz, ale nie opiera się nigdzie. O to Ci chodziło, Karolku? Lecą, co prawda? O to, żeby on tu, wiesz, jak pojedziemy do lakiernika, tak, no na razie go przypniemy i nie będziemy wycinać, nie?
Ale możemy zawieszenia podnosić, to wydechu nie będziemy wkładać, bo po co? Feel that shake, hold up, here it comes. Hold chest tight when I switch my lane. No small talk, I came to run. I don't fall, I don't break, I don't stop, I take the space. So I'm in, Jak widzicie, mamy już fatboya na podnośniku złożonego. Wleciał monowahacz, koła, tak, tył, przód, błotnik zamontowany, fotel tylko przyłożony chwilowo tylko na potrzeby materiału. Podłogi wleciały, przedni błotnik, pług i resztę materiału będziecie mieli już na przebitkach z lakierni, gdzie się wybieramy w poniedziałek, więc do zobaczenia. Siemanko, jesteśmy już u Piotrka w lakierni. Zgodnie jak na ostatnim materiale jesteśmy z wizytą, żeby przegadać, tutaj przedyskutować, co będziemy robić w tym naszym fatboyu. Generalnie mieliśmy pomontowane wszystkie elementy i dzisiaj tak naprawdę przegadamy sobie, co tu zrobimy. Specjalnie tego prędzej nie obgadywaliśmy, żeby po prostu pierwszy raz pokazać, jak to wygląda przy takim projekcie, więc lecimy. Moim zdaniem powinien zacząć, jaki Ty masz na to pomysł, bo ja chcę na pewno nawiązać do tego czarnego, który już mamy. I przewodnie bym chciał tu użyć złoto na pewno, bo jest to rocznicowy fatboy i leży mi na to, żeby to było po prostu czarno-złoty projekt. No już jak dzisiaj przegadaliśmy, te podłogi średnio leżą, więc raczej wylecą, ale to już oddaję w sumie tak naprawdę Tobie, nie? Co tu widzisz i będziemy najwyżej dyskutowali na bieżąco, co możemy, Dobra, czego nie teraz, możemy. Teraz pytanie zasadnicze właśnie, co my tutaj robimy, jakim styl tutaj chcemy obrać na to. No bo trzeba to być klasycznie czarny fatboy ze złotym akcentem gdzieś, który nam podbije tylko to wszystko. Czy robimy coś raczej... Zbyt prosto by No było. właśnie, nie? Nie no, coś trzeba tu na pewno zrobić z tym płatkami złota. No, I tutaj bym poleciał z tym na pewno. Jest to ten nasz fajny błotnik, który wiesz, jest gdzie tu tego trochę lakierowania wykonać. Mamy monowahacz, dosyć fajnie. Dojdzie nasza owiewka dolna, mamy ją też, żeby w razie czego dołożyć. Owiewkę musimy założyć, bo też tu mam pneumatykę, muszę te wszystkie kompresory, wszystkie sprężarki schować pod spód, więc jest to wymuszone technicznie. dobra, czyli tak, robimy coś czarnego, dorzucamy płatki złota i co, może trochę tego brązu gdzieś powrzucamy, co na przekładkę rockerboxów tutaj masz. Myślę, że to też gdzieś można Możemy, byłoby ale tak troszeczkę- naprawdę bym był ciekawy, co Ty chciałbyś zrobić tu z góry, bo na pewno bym został przy tej konsoli oryginalnej, no bo skoro ona jest w oryginale, jest numerowana, nie chciałbym tego zmieniać w jakiś żaden sposób, żeby to jednak było w oryginale. Ten sam, wiesz, są rizery i tak dalej. Tu przyjdzie wysoka kierownica pogrubiana, więc na pewno to podniosę całość do góry. I teraz pytanie, czy tą górę chcemy zostawić czarną, czy coś tu się ma dziać, bo nie wiem jak Ty to widzisz, bo brąz tu jest, nawiązuje przy stacyjce i tak dalej, znaczy przy liczniku, więc to pytanie, czy O Jezu, gdzieś tę trzeba linię ten będziemy motocyk chcieli z każdej jakoś strony pociągnąć w ten sam obejrzeć. sposób, bo ta linia tu jest jakaś, nie? I teraz czy wychodzimy z tą linią jakoś, czy nie wychodzimy tu nic, czy... O Jezu, trzeba ten motocykl z każdej strony obejrzeć. Jakąś linię mu dać, jakąś dynamikę, nie? Żeby to wszystko tak jakoś fajnie na tych elementach płynęło. Ale to już będzie chwila do grubszego przemyślenia. Okej. Z mojej strony na pewno, jak jest tu daszek, chciałbym ten daszek wylakierować po tych przejściach, co tu są, przetłoczeniach. Tą część bym chciał mieć jakkolwiek wylakierowaną, żeby to nawiązywało do przedniego błotnika, jeżeli da się, jeżeli... Wiesz co, ja bym tutaj fajnie zrobił, żeby tak, jak masz lagę czarną, No, szklankę czarną i tutaj ten fragment zostawiamy cały czas czarny. czyli przód i tył, tak? Do tego miejsca do wycięcia. Tak, żeby tą lampę tutaj podbić kształtem, żeby po prostu zrobić faktycznie lampę, wyodrębnić, bo jej tak fizycznie jakby nie ma osobno, nie? No nie. Trochę ją podbijemy, kolory wiadomo wrzucimy tak, żeby grało to wszystko. Tu się zrobi po tych cięciach fajne gdzieś odcięcie I tu te płatki gdzieś już użyjemy w tym lakierowaniu? kurde, czy- będzie trzeba użyć to we wszystkich elementach, myślę, nie? Żeby gdzieś to kontynuować fajnie. Nawiązując tutaj, Piotrek, do tej tarczy hamulcowej, którą tu już mam zamontowaną, Lindala, czarno-złotą, w to lakierowanie bym chciał właśnie, żeby to po prostu z tym metalem, ty szlach, co masz, przecieranym, żeby to po prostu całkowicie no. w tą stronę iść, czarno-złote przejścia. I teraz co dalej, nie? No bo tak naprawdę jest to ten dekiel sprzęgła, który chciałem przelakierować w tym wypadku, to co gadaliśmy prędzej już w innym projekcie, ale nie zrobiliśmy tego, żeby tą część całą wylakierować do przejścia w coś, co będzie Tak, zawarte... że wrzucamy, tak jak mówiłeś, tak to złoto w środek, rozcieniowujemy to. Dokładnie, tak gadaliśmy, żeby było nawiązanie do lakieru, zrobić to w pokrywie sprzęgła. Miałem ten głupi pomysł, żeby jeszcze malować to w monowahaczu, ale już mi to powoli chyba przechodzi, bo
żeby nie nawalić tego za dużo. Tym bardziej, że będzie dolny pług, tak. To chyba Mamy te faktycznie wcięcia nie ma w boczkach. sensu. Też można podkreślić Możemy to w fajnie. miarę jakoś wyciągnąć. Tak, ale boczki mają fajne, ostre cięcia. Myślę, że gdzieś takie podobne musielibyśmy w tym momencie też cięcia na elementach wrzucić, nie? Okej, no dla mnie jest okej, tak naprawdę, nie? Dobra, teraz zasadnicze pytanie. Czy dużo tego złota wrzucamy, czy tylko w jakimś fajnym, małym akcencie? Motocykl ma być czarny z złotym akcentem, czy ma być po prostu czarno-złoty? Czarno-złoty. Nie chcę jakichś Dobra. pasków delikatnych, chcę po prostu, żeby on był czarno-złoty. Czy to się komuś będzie podobać, czy nie, ja mam na to wizję, mi się podoba, ja chcę zrobić coś innego, takiego, żeby naprawdę nadawać tych pasków, ewentualnie tych przecieranych Twoich, żeby to, wiesz, coś tu się działo w tym lakierze, nie? Z tej strony mamy tak naprawdę, jak przejdziemy, no to koło mamy czarne, tu nic już nam nie dojdzie, zacisk jest ukryty, więc tak naprawdę nie mamy tego problemu. Jeszcze co do przedniego zacisku, też wleci złoty, raczej Arlenesa, więc jakiś tam akcent złoty wyląduje w tarczy. Nie chcę przesadzić z tym złotym, żeby też nie było, że to kurde jest taki, wiesz, przegięcie trochę, bo to już można lekko, wiesz, w jednym momencie przesadzić i tego będzie za dużo. Nie takie projekty szybko, właśnie no. są i nie do końca mi to leży. Podłogi, tak jak mi doradziłeś, założymy w tym brązie, co są rocker boxy, więc z tym złotym z podłóg ucieknę, ale no w takim razie musimy to wykorzystać w lakierze, nie? Dobrze. Termin realizacji? Tak. Dzień 2. Dzień, dwa. W materiale na 3, pewno tak 8. wyjdzie, a jak to będzie realnie, no to po prostu stworzymy osobny odcinek chyba z lakierowania, bo tu chyba się dużo będzie działo. Tu się będzie dużo działo. Tutaj będzie trzeba bardzo dużo w ogóle podzielić to wszystko na jakieś fajne etapy i tak z głową do tego podejść, bo tyle o ile w przypadku zwykłych lakierowań bierzemy sobie jeden kolor, drugi, trzeci, możemy to tak naprawdę kolor na kolor Nie wiedziałem na żywo, jak to wyklejanie wygląda, nie? Czy No i to właśnie, przy tym wyklejaniu czy to jest dużo roboty? to jest dużo roboty. Trzeba To wszystko jest między naprawdę... lakierami zamykane, czy? Tak. To złoto, że jeżeli będę chciał kleić, no to fajnie byłoby je kleić na elementy, które już są lakierem zamknięte. Okej. Przykleimy złoto, my na nim nie możemy nic zrobić. Nie mogę go cieniować, nie mogę zupełnie nic na nim robić. Ja muszę to złoto zamknąć lakierem bezbarwnym, Dobra. ale też nie zwykłym lakierem, tylko lakierem, który nadaje się właśnie na gołe metale, na jakieś aluminium polerowane, bo zwykły, klasyczny lakier bezbarwny nie będzie nam się trzymał do ani złota, ani właśnie nawet gdybyśmy poszli w złoty szlag metal, to niestety wszystko będzie super fajnie, pięknie, ale przy każdym jednym odprysku niestety wszystko nam zaczyna gdzieś tam zjeżdżać, więc kolejny lakier specjalnie dedykowany na takie rzeczy, czyli kolejne szlifowanie, kolejne bawienie się w I grafiki. grafika, okej. Nie muszę mówić, że potrzebuję to zaraz, bo to oczywiste. Mniej więcej ja wiem już, co będziemy robić. Pytanie jeszcze, czy coś tu musimy obgadać przy tym malowaniu, bo... Wiesz co, nie, ja sobie zrobię zdjęcia jakieś tego motocykla i myślę, że jak zrzucisz elementy, to będziemy patrzyli, co można z nimi dalej zrobić. A szkoda mi tego zbiornika niszczyć, ale to już... Niestety, siła wyższa. Siła wyższa, więc nie musimy pisać, że to 131, bo to już jakby oczywiste przy stage'u 4. No, tu już nie, są fany, jest Screaming Eagle, jest ten stage Zastanawiam się jeszcze wpisany. ale to muszę jeszcze to przemyśleć, czy po prostu tej pokrywy i tej małej The Cloud sprzęgła nie dam przejrzystych, ale to już muszę sobie po prostu zobaczyć, co jest dostępne ewentualnie, nie? No, dekiel od sprzęgła ma być ze złotem. Dekielek mały, A, dobra. rewizyjny. Okej, no. Te elementy były też tam jakieś, prędzej zalakierowałem to całkowicie na czarny połysk, żeby tu już nic nie grzebać, żeby w tych kołach nie robić. Ja chcę mieć, żeby tu przewodnim jednak było lakierowanie, motocykl już jest na grubo powkładane, monowahacze, szeroki laciek, ale mimo wszystko ja chciałbym, żeby tu lakierowanie robiło robotę. O, jest fajny, czysty, fajnie, że te koła są czarne, rama, wszystko jest czarne, cały osprzęt masz w czerni. Tylko nie chcę, żeby on był czarno-czarny. No tak, ale nie masz żadnego, wiesz, przypadkowego chromu, żadnych dziwnych, kurczę, bajerów dokładanych. Jest fajny, czysty w formie. Jeżeli wrzucimy tutaj naprawdę mocny lakier, myślę, że zrobi nam Czyli tutaj... monowahacza nie dotykamy, tu kół nie dotykamy, nie. zostaje tak jak jest, już mam poskładane. Ja sobie dołożę tylko tą pneumatykę, poprzestawiam ją, przełożę to na dół, żeby ten fotel już mi wtedy dodatkowo leżał, ale dzisiaj tą linię, żebyś mógł zobaczyć, jak to wszystko leży. I tak naprawdę możemy działać, nie? Musimy. To na tyle w tym odcinku. Generalnie resztę będziecie mieli w tym osobnym odcinku do lakierowania.
Cały proces z lakierowania z końcówki Piotrka pracy to będzie po prostu osobny materiał, żeby po prostu nie mieszać tych materiałów. Później składanie u mnie w garażu i przejażdżki już będą po prostu trzecim materiałem, więc do zobaczenia.